Piwko z Mencenem, błąd czy celowe zagranie. Spotkanie w toruńskim pubie, podczas którego Mencen wypił piwo z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej Trzaskowski oraz Koalicji Europejskiej Sikorski, wywołało silne emocje w obozie Konfederacji oraz u ich wyborców. Część radykalnych zwolenników uznała ten gest za zdradę ideologiczną. Aż 42% prawicowych internautów postrzega go jako akt złamania dotychczasowej narracji ugrupowania. Konfederackie media i działacze podkreślają, że to polityczny błąd, który może obniżyć mobilizację najbardziej zaangażowanych wyborców. Jednocześnie inni komentatorzy widzą w tym okazję do zbudowania wizerunku Mencena jako polityka ponad podziałami i przyciągnięcia umiarkowanych wyborców poszukujących normalnej polityki. Sama Konfederacja oficjalnie stara się ograniczać negatywne skutki, jednak wewnętrzne rozłamy i napięcia mogą utrudnić mobilizację elektoratu w drugiej turze. Dla Nawrockiego to ryzyko demobilizacji twardego elektoratu przez odcięcie radykalnego skrzydła Konfederacji i osłabienie entuzjazmu najbardziej zaangażowanych zwolenników może obniżyć frekwencję tej grupy w drugiej turze. Dodatkowo nastąpił efekt medialny. PO przygotowała profesjonalnie materiał promocyjny, aby wzmocnić przekaz Trzaskowskiego, sugerując, że ma on wsparcie centroprawicy, co z kolei może wpłynąć na sympatię części elektoratu konserwatywno-liberalnego. Jak w mediach tłumaczy się motywy decyzji Mencena? Część wskazuje na chęć przełamania, impasu i pokazania otwartości. Jako lider Konfederacji chciał udowodnić, że potrafi rozmawiać z przedstawicielami innych obozów i jest zdolny do budowania mostów. Inna część sugeruje, że chodzi o zyskanie rozgłosu medialnego. Spotkanie w pubie przyciągnęło szeroki zasięg i nagłośniło jego markę wśród wyborców niezainteresowanych zwykłymi spotkaniami wyborczymi. Wspomina się też o strategii normalności. Mencen wielokrotnie podkreślał w kampanii hasła o dialogu i Polsce łączącej. Piwo z politycznymi rywalami miało być tego symbolem. W końcu media sugerują błąd w ocenie reakcji własnych wyborców. Nie przewidział, jak negatywnie gest zostanie odebrany przez część jego tradycyjnego elektoratu, owocując kryzysem wewnątrz ugrupowania. Podsumowując powyższy materiał medialny, gest wspólnego piwa z Trzaskowskim i Sikorskim to dwuznaczny ruch. Z jednej strony obnażył ryzyko utraty zaufania najbardziej ortodoksyjnych zwolenników Konfederacji, z drugiej mógł przysporzyć mu punktów w oczach wyborców poszukujących dialogu ponad podziałami. Kluczowe będzie to, czy Mencenowi uda się zażegnać wewnętrzny kryzys i utrzymać wystarczającą mobilizację swojego elektoratu, by realnie wpłynąć na rezultat drugiej tury. Moja opinia jest następująca. Mówienie, że Mencen nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jest nielogiczne. Potrafił on w inteligentny sposób narzucić kandydatom na prezydenta spotkanie, a nie przewidział echa, które pójdzie w medialny świat? To po prostu się nie klei. Moim zdaniem Mencen gra długoterminowo. Wie, że wygrana Nawrockiego wzmocni elektorat PiS-u i w przyszłości będzie zamiana miejsc z PO. Jeżeli wygra Trzaskowski, jest szansa rozłamu w PiS-ie. Takie działanie ma również oderwanie siebie i swojego ugrupowania od wizerunku Konfederacji Korwina-Mikke. Czyli cel jest prosty: wzmacnianie ugrupowania, którego jest szefem, i przyciągnięcie nowych członków. Po co? To oczywiste, by w następnych wyborach być drugą siłą polityczną. Kolejna sprawa. Mencen oficjalnie mówi, że chce być ministrem finansów. Sikorski w wywiadzie u Stanowskiego powiedział, cytat, że jak Mencen zostanie ministrem finansów, to zmieni zdanie na temat podatków. Wniosek? Być może już takie stanowisko jest sugerowane Mencenowi, gdy wygra Trzaskowski. Mencen to nie Hołownia czy Kukiz i moim zdaniem takiej oferty nie przyjmie. Wykorzysta to jako umocnienie wizerunku twardego i nieprzekupnego gracza. Piszcie. Proszę, co o tym sądzicie, i zasubskrybujcie ten kanał, by miał szansę zaistnieć, a ja przygotuję dla Was ciekawe materiały, których nie znajdziecie w innych mediach.